Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 28 dzień marca 2023 roku. Imieniny obchodzą Doroteusz i Kastor. W Gdańsku mamy 1 stopień Celsjusza, przelotne opady śniegu, blok BTC 782859, cena KNG 2,6 USDT, cena cash 260 KNG, co oznacza, że cash jest w przeliczeniu na złotówki warty ponad 2900 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniana jest na ponad 73 miliony złotych. To jest kwadrans z Kangą numer 142. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. Pamiętajcie, subskrybujemy ten kanał, dajemy łapkę w górę, no bo walczymy o lepszy świat. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywa się cygan sprzedający płyty CD? Nie wiem. CD-ROM. Dobra, 50-2. W takim razie powiedz, co takiego dzieje się w świecie kryptowalut? No mamy niezłe zamieszanie. Myślę, że wszystkie analizy, które wczoraj jeszcze tak po południu czytałem, straciły na ważności, no bo oto pojawił się, można powiedzieć, taki malutki czarny kurczaczek, nie łabędź, tylko kurczaczek, no bo CFTC, czyli Komisja do Regulacji Handlu Papierami Pochodnymi, instrumentami pochodnymi, może o tak, i również towarami, to zrobiła taki pierwszy ruch, pozwała Binance'a. Myślę, że będziemy o tym dużo rozmawiać, ale generalnie mieliśmy gwałtowny spadek, zamieszanie na rynku, kilka punktów oporu poleciało bardzo szybko, nikt ich nie zauważył nawet. Teraz mamy cenę 27 000, no i duża niepewność na rynku na pewno, to znaczy mamy obawy co do tego, co się będzie działo. Wrócimy do tematu, bo tam tematów jest bardzo, bardzo dużo, ale z jednej strony mamy niepewność, cena spadła, zareagowała i tak dalej, a z drugiej strony, tak dzisiaj rozmawialiśmy z chłopakami w pokoju, że kurczę, taki straszny news, a cena spadła tam tak symbolicznie. To w sumie nie wiadomo, co się dzieje, nie? To jakoś tak, jakby rynek już był zmęczony tymi złymi newsami i teraz wystarczy, że ktoś powie coś bardzo delikatnie dobrego, to poleci do góry. Taką mieliśmy konkluzję. No jeszcze konkluzja jest taka, że ci ludzie, którzy działają dzisiaj w kryptowalutach, okazują się ludźmi o silnym charakterze i wielkim harcie ducha, no bo pomimo tak dużych ataków, no cały czas i Binance, i Kanga, i wiele innych wielkich instytucji funkcjonuje na tym rynku, co tak naprawdę daje nadzieję. No dobra, kontynuuj wątek a propos Ethereum. No z Ethereum jest też ciekawie, bo zareagowało oczywiście. Mieliśmy dosyć gwałtowny spadek, no to były tam minuty, jak cena poleciała dosyć mocno i gwałtownie w dół, no ale zatrzymała się na tych 1700, 1600 chyba tam z kawałkiem było dolarów, więc bardzo tak mocno. Widać było, że nie poleci bardziej, panikarze byli w zdecydowanej mniejszości, no i teraz czekamy na silne odbicie, bo oto pojawiły się pierwsze znaki na niebie i ziemi, że Ethereum to jednak nie jest security. No, ja bym powiedział, że też pojawiły się pierwsze, kolejne raczej znaki na niebie i ziemi, że Ethereum to jednak jest security, ale będziemy o tym zaraz rozmawiali. No to fajnie. Okej. Możemy jechać. Możemy jechać. Zaczniemy w takim razie. Właściwie nie wiem, co jest najważniejsze, ale chyba najważniejsze są problemy Binance'a w tej chwili. Tak, zdecydowanie. Nie wiem, na ile zgłębiałeś się w ten pozew. Przypomnę tym, którzy nie słyszeli o tym, wczoraj w godzinach wieczornych polskiego czasu wpłynął do Binance'a US, wpłynął pozew złożony przez CFTC, czyli to jest Commodity Futures Trading Commission. To jest taka amerykańska, i teraz czytam sobie, bo tu mam opisane, amerykańska federalna agencja regulacyjna, która nadzoruje rynki instrumentów pochodnych, w tym rynki futures, opcji, ale również towarów. No i została założona w 1974 roku, ona to nadzoruje, tam to wszystko robi i w praktyce faktycznie zajmuje się regulacją tego rynku, ale również rynków surowców, towarów i działa oczywiście z giełdami,
nadzoruje ich pracę i robi przepisy, które te instytucje muszą przestrzegać. No i pozwali Binance US i CZ. Tak. To jest bardzo mocna rzecz, to jest bardzo groźna rzecz. Oni tam mają możliwość działania bardzo agresywnego. No i co zarzucają w tym piśmie? Czy masz jakiś jeden główny powód, który chciałbyś powiedzieć? Bo tych powodów jest dużo. Tak, to może zacznę od niegłównego powodu, bo wiem, o czym powiesz. Zarzucają, że Binance umożliwia tradowanie Amerykanom, co pewnie zaraz rozwiniesz, takimi walorami jak na przykład Ethereum, które prawdopodobnie jest papierem wartościowym. No właśnie oni tam napisali, że nie jest papierem wartościowym, tylko jest commodity. W pozwie jest napisane, że to jest commodity, czyli że właśnie jest towarem. BTC, ETH, LTC, USDT i BUSD zostały enumeratywnie nazwane jako commodity. Przynajmniej ja tak mam na swoim zdjęciu. Sprawdzam źródło swojej wiedzy. Przy czym zwracam uwagę, że wiedzę czerpałem z polskiego źródła. Binance umożliwiło handel, czytamy w tym pozwie, aktywami cyfrowymi, które są papierami wartościowymi, w tym Bitcoinem, Ethereum i Litecoinem. Czyli ktoś używał Google Translate'a albo czata GPT do przetłumaczenia pozwu, bo w wersji oryginalnej jest napisane, że to jest commodity. As defined under section. No więc mam w tej chwili tutaj fragment tego i tweet z fragmentem, w którym są te waluty wymienione. Tak to jest, panowie prowadzący polskie strony newsowe. Warto dokładnie sprawdzać źródła. To też cios w moje źródła, z których korzystam. Jeżeli tak jest, napiszcie proszę, jak uważacie. Ale no dobra, Łukasz. To przynajmniej widać, że nadajemy na żywo i że mamy inne przygotowanie. No kontynuuj w takim razie, oddaję ci No więc właśnie, uważam, że to jest bardzo istotne, że zostały nazwane commodity, tak, czyli towarami, mówiąc tak prościej, i to jest dokładnie odwrotność tego, co mówi SEC. No i oczywiście od razu pojawił się komentarz Coinbase'a, szefa CLO, czyli Chief Legal Officer, Paul Grewal, od razu się odezwał i powiedział, więc security może być również commodity, czyli że papier wartościowy może być również towarem, chyba że nie. Zależy, kogo spytasz, bo SEC twierdzi, że to jest security, CFTC twierdzi, że to jest towar, no i generalnie nie wiadomo o co chodzi. Zamieszanie jest straszne i właśnie Paul Grewal mówi, jeżeli jesteście skonfundowani, to nie jesteście sami. Czy to jest naprawdę to, co Ameryka może zaoferować ludziom? I no taki dosyć ostry komentarz do działań regulatorów, którzy działają sprzecznie ze sobą, nie potrafią się dogadać w temacie tego, co jest z czym. Tam jeszcze pojawił się zarzut o to, że Binance wspierał pranie brudnych pieniędzy. Tak, zresztą my kiedyś mówiliśmy o tym, że tak naprawdę każdy urząd, który zajmuje się walką z praniem brudnych pieniędzy, uwaga, nie walką. Właśnie to jest ważne, Łukasz, że my musimy o tym mówić. W Polsce na przykład urząd, który zajmuje się, jest taki urząd, nie będę wymieniał jego nazwy, ale on się zajmuje praniem brudnych pieniędzy. Przeciwdziałaniem. On nie walczy z praniem brudnych pieniędzy, on walczy o to, żeby ustawa była przestrzegana. A czy ustawa skutecznie walczy z praniem brudnych pieniędzy, to jest dyskusyjne. Zwracam na to uwagę, bo tutaj można popełnić błąd w optyce. No ale właśnie, jest ten zarzut, że Binance również umożliwiał pranie brudnych pieniędzy. Masz tutaj jakąś wiedzę w tym zakresie? Powiedziałbym, że zanim do tego przejdziemy, warto zwrócić uwagę na jeden zarzut, znaczy na jeden wniosek, może to nie jest zarzut, ale rzecz, która się pojawia w tym wniosku, która nie jest podana tak wprost. Jedno zdanie jest podane. Otóż okazuje się, że panowie urzędnicy z CFTC mieli dostęp do telefonu CZ.
I większość tych zarzutów związanych między innymi z praniem brudnych pieniędzy, tam z paroma innymi, opiera się o rozmowy przeprowadzone na Signalu z włączoną autodestrukcją treści. I to jest pewien temat, który no, budzi takie dosyć duże niedowierzanie, szok i niedowierzanie moglibyśmy powiedzieć. Nie wiem, jakiego telefonu używał CZ. Na pewno nie używał iPhone'a. Znaczy myślę, że on właśnie, kto jak to, ale on używał jakikolwiek to byłby telefon, to był to telefon na pewno silnie strzeżony. Tak mi się wydaje. Fragmenty z tego pozwu wskazują jednoznacznie, że mieli dostęp, tutaj patrzę właśnie, bo chcę zacytować, że ZAO komunikował się poprzez sygnał, cytuję teraz 54 punkt pozwu, starając się go tłumaczyć w locie, także proszę wybaczcie. Tak. Komunikował się używając Signala z włączoną funkcją autokasowania wiadomości z wieloma pracownikami Binance'a i agentami również do wielu różnych tematach. Na przykład, i teraz jest przykład, jest zacytowany fragment dyskusji na czacie. No i teraz mają takie informacje i teraz na podstawie tych informacji pojawia się zarzut faktycznie o tym, że na przykład CZ osobiście był świadomy tego, że na Binance przeprowadzone są operacje przez Hamas. Pojawia się zarzut o tym, że w lutym 2019 roku dostał informację o tym, że są transakcje Hamasa i że przeprowadzane są one w taki sposób, że nie robią dużych transakcji, ponieważ one budzą podejrzenia, ale robią bardzo dużo małych transakcji z wielu kont. I wiedzą, z których... No. Tak zwany smurfing. Tak. No ale to, co teraz mówisz, jest, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest potrójnie złożone, skomplikowane i zaskakujące. Chociażby dlatego, że istotna część ludzi, którzy zajmują się kryptowalutami i nie tylko, po prostu chce utrzymać swoją komunikację w sposób nieujawniony, korzysta z Signala, z autodestrukcją wiadomości i żyje w przekonaniu, że tutaj nie jest to do podsłuchania. Okazuje się, że jest. No i właśnie, i teraz pytanie jest takie, na ile to są prawdziwe komunikaty. No, biedny CZ, no tak powiem. Jeżeli CZ, pytanie jest teraz takie, zrozumiałem z tego, że to nie jest tak, że CZ wiedział, kto dokładnie, na jakim koncie jakby przerzuca kasę z tego Hamasu, tylko dostał wiedzę, że jego platforma jest wykorzystywana do prania brudnych pieniędzy. To się pewnie okaże. Myślę, że oni mieli, to się pojawia w kilku innych momentach, oni mieli świadomość, którzy użytkownicy powinni być zablokowani. Tutaj pojawia się inny ciekawy wątek klientów VIP, którzy robili takie duże transakcje i Binance instruował ich, to są oczywiście obywatele Stanów Zjednoczonych, tak, z VPN-a skorzystać. Jak korzystać z VPN-a i dokładne instrukcje, są fragmenty rozmów, gdzie jest wyjaśniane tym ludziom, jak to należy zrobić. Wracając jeszcze do tego terroryzmu, to mamy informację o tym, że oni wiedzieli o tym, że część użytkowników pochodzi z krajów sankcyjnych i mimo to udawali, że tego nie widzą. Dopiero niedawno, bo teraz trzeba powiedzieć, że zostało to wprowadzone, dopiero niedawno zostały wprowadzone mechanizmy uniemożliwiające handel i dostęp do platformy osobom z krajów objętych sankcjami. Więc generalnie jest... No jest ciekawe. Ciekawie. To Łukasz, musimy sobie obiecać, że zaraz zaczniemy odpowiedzieć na komentarze. Jest dużo ciekawych pytań, ale to chcę ci powiedzieć coś, o czym wszyscy wiedzą. Zresztą tu się też pojawił komentarz, żebyśmy nie mówili o sprawach międzynarodowych, tylko krajowych, ale po prostu tyle się dzieje teraz na świecie, że nie można się powstrzymać. Myślę, że jeszcze wrócę na chwilkę do Binance'a. Generalnie
Binance ma wpływ na to, co się dzieje na rynku krypto. Bardzo silny. No widzieliśmy to wczoraj, choćby po tym gwałtownym spadku, więc myślę, że to jest istotne. Oczywiście, że tak. Co tam się dzieje. Oczywiście, że tak. Wpływa to na nas bezpośrednio. Ale tak, Duck Fon. Zmieniamy temat. Właściwie nie do końca, bo no wiemy o tym, że został zatrzymany na terenie Czarnogóry. Wcześniej było podejrzenie, że przybywa na terenie Serbii, posługiwał się fałszywymi dokumentami, ale na lotnisku w Podgoricy, tak, został zatrzymany, rozpoznano go. I teraz cały problem prawny polegał na tym, że Korea Południowa nie miała umowy ekstradycyjnej z Czarnogórą. Więc na jakiej zasadzie Duck Fon został zatrzymany? Również jakby jedna z umów ekstradycyjnych, którą Czarnogóra ma podpisaną, to umowa pomiędzy Czarnogórą a Stanami Zjednoczonymi. Znowu problem polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnego oficjalnego zgłoszenia o to, że ktoś się poczuł oszukany. Więc Stany Zjednoczone nie miało interesu w tym, aby ścigać Duck Fona. A jednak okazuje się, że został zatrzymany w wyniku tej umowy. Któryś z amerykańskich prokuratorów powiedział, to prawda, że nie było żadnego zgłoszenia, żeby ścigać Duck Fona tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych, ale myśmy kiedyś oglądali telewizję, gdzie występował Duck Fon i on mówił rzeczy, które były niezgodne z prawdą, a to mogło wprowadzić w błąd tutaj naszych obywateli i z tego powodu będziemy go ścigać. Chodziło o stabilność stablecoina tego terowego. I teraz mówię o tym dlatego, że Łukasz, to co my tutaj mówimy, to co mówią youtuberzy i tak dalej, prędzej czy później na pewno będzie wykorzystane przeciwko nam w tym świecie. No chyba, że uda się już nam zwyciężyć. Czuję niepokój. Zobacz, jak działają Stany Zjednoczone, państwo, które było kiedyś przecież symbolem wolności. Zresztą nie ma co ukrywać, ty jesteś entuzjastą Stanów. Zobacz, że państwo, które jest symbolem wolności, ma urzędy, które nawet nie potrafią się dogadać, SEC i pozostałe urzędy, atakuje w kryptowaluty, podsłuchuje wszystkich ludzi, nawet na Signalu i jakby dowodem przeciwko tobie może być, no tak jak w 1984 roku, to, że ty gdzieś użyłeś jakiejś kompozycji słów, która po prostu jakiemuś urzędnikowi nie pasowała. Tak, Co się dzieje? Do tego jeszcze możemy nałożyć inne pomysły czy teorie spiskowe, mówiące o tym, że na przykład Sam Bankman-Fried zakładając FTX, był tak naprawdę wypuszczonym specjalnie takim szczurem, który miał wejść w świat krypto i pozyskiwać informacje, jakieś inside newsy związane z rynkiem kryptowalut, a on tak naprawdę dostarcza w tej chwili tych informacji, no ale wszyscy mogli, może nie wszyscy, ale mogło być podejrzenie, że był postrzegany w tym świecie jako osoba ze Stanów, czyli ktoś, kto może być powiązany ze służbami i mógł nie być dopuszczony do wszystkich jakichś ciekawych informacji, za to Duck Fon jak najbardziej mógł być i dlatego właśnie został zatrzymany, gdyż ma posłużyć za źródło kolejnych inside newsów. Ale jaja. To są takie stwierdzenia. No, inny ciekawy temat. System, dlaczego Silvergate i Signature padły? Bardzo ciekawa sprawa. Te dwa banki łączy pewna unikalna cecha. Każdy z nich udostępniał rewolucyjną, jak na Stany, platformę do handlu wewnętrznego, która była czynna 24 godziny, 7 dni w tygodniu. To jest bardzo wyjątkowe, bo system bankowy działa zwykle 8 godzin, 5 dni w tygodniu. A tutaj mówię o Stanach. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że działa cały czas. Dla Amerykanów to jest coś naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowego. Oni mieli opracowane takie platformy, indywidualnie to były niezależne platformy, które pozwalały klientom Silvergate'a robić transfery środków do innych klientów Silvergate'a 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i to samo Signature Bank. No i te dwa banki zostały w sposób brutalny, można powiedzieć, zaatakowane, szczególnie Signature Bank. Dlaczego? Może dlatego, że miały platformy konkurencyjne w stosunku do tego, co w czerwcu ma uruchomić FedNow, system płatności, który ma działać 24 godziny, 7 dni w tygodniu i ma być tak naprawdę początkiem wdrażania CBDC.
Dlaczego SEC atakuje tak mocno i Fed atakuje wszystkie te kryptowaluty, które mogą służyć za system płatności? No może właśnie dlatego, że rząd nie lubi konkurencji i oczywiście, jeszcze raz powiem, to są pewne teorie spiskowe. Na pewno jak popatrzymy na cały świat, to możemy zobaczyć, że coś zupełnie odwrotnego dzieje się w Azji. W Hongkongu. Na przykład w Hongkongu, w Południowej Korei, w Tajwanie. Ale Łukasz, wiesz o tym, że chińskie banki działające na terenie Hongkongu otwierają w tej chwili konta dla firm kryptograficznych. Jest zgoda? Kryptowalutowych. Kryptowalutowych, tak. To nie jest tak, że partia oficjalnie o tym powiedziała, natomiast jak się czyta różne newsy, wewnętrznie po cichu powiedziano, otwierajcie. Niektóre firmy kryptowalutowe, które z Silicon Valley Bank uciekały, nie uciekły do końca, ale udało mi się przenieść istotną część kapitału właśnie do chińskich banków. Coś się dzieje. Naprawdę wiem, jak powiedziałeś, że potrzeba jeszcze lekkiego, dobrego sygnału, żeby Bitcoin tam wystrzelił do $1 miliona. Takim sygnałem może być to, że Chiny w końcu powiedzą, hej, ta zła Ameryka, która po prostu męczy tych ludzi i tu jeszcze naszego CZ-a tak naprawdę jest złą Ameryką, a my jesteśmy tak naprawdę jedynym państwem wolności. Jeżeli dorzucimy jeszcze do tego fakty, nie wiem, czy myśmy o tym w końcu mówili, wiem, że planowaliśmy o tym powiedzieć, ale nie wiem, czy wiesz, że na Bliskim Wschodzie w tej chwili państwo, które walczy o pokój i robi to w sposób skuteczny, na przykład doprowadziło do pojednania to jest być może za dużo, ale nawet powiedzmy pojednania, Arabia Saudyjska i drugie państwo, i Iran. Państwa, które były skonfliktowane. Które Stany Zjednoczone próbowały w jakiś sposób, powiedzmy, może nie połączyć czy pojednać, ale starały się tam w regionie zaprowadzić pokój. Nie udało się im, udało się to Chinom. Tak. Chiny wchodzą i robią porządek na całym świecie. Coś się dzieje bardzo, bardzo niepokojącego, należy to śledzić i niestety uważam, że Amerykanie, nie ufam Chinom dla jasności, żeby to było jasne, ale uważam, że Amerykanie Zły kierunek. Ich białe rękawiczki już się poważnie zabrudziły. No nie tylko Amerykanie, bo do tego ruchu antykrypto dołączyły, uwaga, bardzo jestem z tego powodu zdziwiony, bo jeszcze parę tygodni temu mówiliśmy o tym, że ten kraj chce być crypto heaven, że chce ściągnąć całą branżę do siebie. Mam na myśli Wielką Brytanię. Otóż Wielka Brytania oficjalnie w jednym z pism Urzędu Nadzorującego jest mowa o debunking krypto, czyli o tym, żeby odciąć firmy krypto od systemu bankowego. I drugi kraj, który się do tego przyłącza, tego ruchu związanego, który zapoczątkowały Stany, to jest Australia. Czyli ona również, tam się pojawiają przepisy, które zmuszają banki do wypowiadania umów firmom związanym z krypto. Możliwe, że tu faktycznie mamy jakąś zapowiedź głębszych ruchów, chociaż z drugiej strony nie zapominajmy, bo tutaj to tak zabrzmiało, jakby Stany były jednoznacznie przeciwne krypto, ale w Stanach jest bardzo duży ruch, bardzo wielu polityków, którzy są bardzo, bardzo pro-krypto i to są głównie oczywiście republikańscy, chociaż tutaj ten podział nie przebiega w taki jednoznaczny sposób, ale dużo znakomitych polityków, znaczących, będących w tej chwili w pierwszej linii tych najważniejszych polityków republikańskich jest właśnie za krypto i to w sposób taki bardzo jednoznaczny, nie taki zawalowany, ale bezpośrednio mówią o tym w wywiadach, tak, my musimy wejść głębiej w krypto, uregulować to w taki sposób, żeby można było działać, a nie zakazywać, więc no, faktycznie jest gorąco. Tak. Dobra. A teraz mały przerywnik. Uwaga, jeżeli oglądacie to po raz pierwszy, to proszę napiszcie jakiś krótki komentarz do tego, o czym tutaj mówimy. Może nas czymś zainspirujecie i w następnym odcinku będziemy mogli o tym powiedzieć, ale szczególnie prosimy Was o łapkę w górę, o to, żebyście zasubskrybowali i kliknęli w dzwoneczek, czy co tam jest. Najlepiej, gdybyście udostępnili. I oczywiście udostępnijcie, tak. Wszyscy ci, którzy tutaj nas oglądacie, nie tylko ci, którzy oglądacie nas po raz pierwszy. Jeszcze raz to powtórzę, walczymy o lepszy świat. Łukasz, czytam 3 komentarze i zapraszamy Jacka. Dobra? Chodzi mi o to, żeby nikt nie pomyślał, że unikamy komentarzy. Kilka komentarzy mówi o tym, że wreszcie na rynku KNG USDT coś się ruszyło. Od kilku dni była kaplica i pytanie jest, ktoś inny zadaje na przykład
Mr. Dahold, czy spaliliśmy kolejne kangi To ja już tutaj wyjaśniam. Otóż zrobiliśmy bilans, podsumowanie wszystkich kang, które powinny być spalone, no i okazało się, że z jakiegoś powodu w tym zamieszaniu, które pewnie było, nie spaliliśmy niecałych 2000 kang, więc to zostało sprawdzone jeszcze raz, czy na pewno, czy wszystko się zgadza, no i jak okazało się, że zabrakło tych kang w procesie spalania, to zostały spalone i to była ostatnia transakcja spalania widoczna parę dni temu, więc musieliśmy, zwróćcie uwagę, nie musieliśmy, może to nikt nam nie zarzucał, że czegoś nie spaliliśmy, ale uważamy, że tutaj trzeba być bardzo transparentnym i robiąc wewnętrzny audyt, musieliśmy dopalić trochę. No, zwracam uwagę, też się cieszę oczywiście, jak widzę, że kurs KNG rośnie, natomiast zwracam uwagę, patrzcie zawsze na nagrody SPOS-a. Uważam, że nagrody SPOS-a są bardzo fajne. No nie? A to oznacza, że dzieje się na tym rynku, nawet jeżeli ciężko się jest przebić przez jakąś granicę, którą w końcu przybijemy, to jest fajnie. Kamil napisał, że więcej o Kandze na kwadransie z Kangą. Oczywiście zaraz zapraszamy Jacka. I ważne pytanie, które się pojawiło w ubiegłym tygodniu, i dorzucę tego newsa najpierw. Tim Draper mówi do dużych firm, słuchajcie, przestańcie ufać bankom, wprowadźcie politykę utrzymywania waszych płynnych aktywów, nie możecie trzymać dzisiaj środków w jednym banku, no bo widać, co się dzieje. Tak. Najlepiej by było, gdybyście część swojego płynnego majątku trzymali w kryptowalucie. Oczywiście nie na centralizowanej giełdzie, tylko na blockchainie. To są ważne decyzje. Ja w ogóle liczę na to, że regulatorzy dzisiaj też będą zachęcali duże firmy, od których zależy, nie wiem, na przykład polska gospodarka, żeby nie przechowywały swojego majątku w polskich bankach w całości, bo chodzi o, tak sobie myślę, że to by było odpowiedzialne. To by było odpowiedzialne, żeby dywersyfikować i najlepiej trzymać część właśnie w blockchainie. Ale to by spowodowało katastrofę systemu finansowego, bo zniknęłaby płynność z banków i banki zaczęłyby po prostu padać. Rezerwa cząstkowa. Padać jak domino. Nie? Ale no to jest ciekawe, no nie? Co powinien zrobić regulator? Czy walczyć o system bankowy, czy o przemysł? Oczywiście walczyć o system bankowy, ale pytanie jest takie i myślę, że powinniśmy na nie odpowiedzieć. Jak my jako Kanga dywersyfikujemy ryzyko trzymania naszych płynnych środków fiatowych, czy trzymamy w jednym banku, czy w wielu bankach, bez podawania szczegółów? Już teraz zaczynam myśleć, co nasi specjaliści od bezpieczeństwa w tej chwili przeżywają, jak słuchają naszego programu. Nie, jak przeżywają. Myślę, że trzeba być transparentnym. Fakt jest taki, że trzymamy w wielu bankach nasze środki, i polskich, i zagranicznych, i dużą część, myślę, że to możemy powiedzieć, trzymamy w gotówce. W ramach pewnego systemu, o którym tutaj wspólnie wiemy, nie chcemy mówić, jaka to jest kwota, ale nie są to zwykłe miliony złotych, tylko istotnie więcej. No bo właśnie, trzeba się przygotowywać na to, że jakiś bank kiedyś gdzieś tutaj upadnie. Przypomnę, że Bank Millennium zaczyna mieć problemy, było ogłoszone. Deutsche Bank to już w ogóle wiadomo, ale Commerzbank również zaczyna mieć poważne problemy. No faktycznie rozlewa się ten, jak zaraza, ten problem związany z płynnością banków. No, z drugiej strony możemy powiedzieć, że taki Deutsche Bank jest w gronie tych banków, które są po prostu zbyt duże, żeby upaść. Tak jak Credit Suisse? To samo zdanie słyszeliśmy. Dlatego nie upadł. No, ale doładowali w tej chwili, dopompowali. O to chodzi. Pytanie, jak długo to wytrzyma, no nie? Deutsche Bank też jest doładowywany cały czas. Można powiedzieć, że banki te amerykańskie, tam jest 6 takich banków uważanych za zbyt duże, żeby upaść, między innymi Bank of America, czy o rany, teraz mi wyleciały te wszystkie banki amerykańskie, ale jest ich parę. Ja tylko chcę powiedzieć, widziałem tutaj jeden komentarz, na który chciałbym zwrócić uwagę. To jest Tomek Marczewski. Nie, przepraszam. Było pytanie, dobrze, czy my jako Kanga w jakikolwiek sposób jesteśmy uzależnieni od Binance'a, bo i tam było powołanie się na to, że Binance oficjalnie informuje, że wspiera wiele mniejszych giełd. Otóż nie, my nie korzystamy z żadnych mechanizmów na Binance'ie, nie jest naszym dostarczycielem płynności, nie jest jakimś naszym zabezpieczeniem, więc tutaj w żadnym wypadku
jakby to, co się stanie z Binance'em w ogóle nas nie dotyka. Chociaż byłoby nam strasznie przykro ostatecznie, gdyby coś się stało, dla jasności, no nie? Tak. My po prostu chcemy Binance przegonić, ale nie chcemy, żeby Binance się rozbił o skałę i mówię to szczerze. Chyba powiemy, co się dzieje w tej chwili na Kandze, co? Myślisz, że to jest dobry moment, żeby zaprosić... A masz słuchawkę? Nie, ale będę miał. To dobra, ja nie mam słuchawki, to ty poprowadź rozmowę z Jackiem, a ja będę przyglądał tutaj. Tak, jesteśmy na żywo naprawdę. Tak. Już tu się łączymy. Tutaj w międzyczasie będę czytał jeszcze komentarze, zanim się Jacek nie pojawi. Jeżeli chodzi o sprawę z UOKiK-iem, to jest ona w toku. Złożyliśmy do sądu dokumenty już chyba z 2 miesiące temu i czekamy na rozpoznanie przez sąd naszego zażalenia. I to tak tyle może trwać, bo to jest niestety Warszawa. Kiedy kupujemy FTX, mówiliśmy o tym, kiedy jest data... Oj, nie pamiętam. Ale chcemy przystąpić faktycznie, nawet symbolicznie, chociaż może kto wie, co się wydarzy, przystąpić do licytacji japońskiego FTX-a. No dobra, zapraszamy Jacka. Dobra. Jacku, witamy Ciebie dzisiaj. Halo, pozdrawiam. Cześć, witamy Warszawę. Powiedz Jacku, co tam się dzieje na Kandze? No, dużo się działo w tym tygodniu. Pewno wszyscy obserwowali z opartym tchem premierę, debiut Arbitrum. Dość, bym powiedział, może nie tyle przereklamowany, ale bardzo oczekiwany i bardzo mocno wyczekiwany przez tych, którzy tego mitycznego airdropa dostali. Okazało się, że ten airdrop nie był taki prosty do dostania jak na przykład w tamtym roku w przypadku sieci Optimism, ale i tak bardzo dużo tych tokenów trafiło na rynek i o dziwo cena nie spadła do zera. No i tutaj taka jedna dygresja w kontekście tego, co tutaj mówiliście, to tylko dorzucę coś takiego, że Arbitrum jest takim przyczynkiem i ten airdrop takiej nowej normalności, jaka się szykuje na rynku krypto. Otóż okazuje się, ja tu się trochę wtrącę między wódkę a zakąskę, i faktycznie amerykański nadzór finansowy usiłuje narzucić taką narrację, że każdy token jest instrumentem finansowym. Token, czyli jakaś wartość, której cena jest zależna od pracy innych, czy od efektu jakichś innych działań. Oni taki bardzo uproszczony starają się zaserwować tutaj taką definicję. W związku z tym, z tego punktu widzenia, każdy token jest papierem wartościowym, ale uwaga, tylko wtedy, kiedy jest sprzedawany, jest to emisja pierwotna polegająca na zbiórce kapitału poprzez sprzedaż tych tokenów. Sąd, który rozpatruje pozew przeciwko Library, takiemu małemu tokenowi, sąd już wstępnie oświadczył, że zamierza ogłosić, że obieg wtórny takich tokenów nie jest naruszeniem przepisów. W związku z tym, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele projektów w tej chwili przestawia się na model zbierania funduszy od funduszy kapitałowych oraz darmowej dystrybucji tokenów pośród swoich społeczności. I z tym mieliśmy do czynienia właśnie w zeszłym tygodniu i Arbitrum stało się jednym z najczęściej handlowo obracanych, wymienianych tokenów, nie tylko na giełdzie Kanga, ale w zasadzie na większości giełd na świecie. Tak, ale pamiętajmy również, że część tych tokenów była przeznaczona dla zespołu i dla wczesnych inwestorów, tylko drobna część, nie pamiętam ile, chyba 12,5% było przeznaczone dla tej społeczności w ramach airdropa. W granicach 12%, z tym, że tokeny dla zespołu są zamrożone przez 4 lata, natomiast tokeny na różne cele marketingowo, takie rozwojowe są blokowane tam od roku chyba do 2 lat. W każdym razie, co się okazało? Okazało się, że poprzez całą operację marketingową, czyli poprzez zaangażowanie społeczności w rozwój sieci, w testowanie, w używanie, w interakcję ze smart kontraktami, po pierwsze, ci użytkownicy przekonali się do tego, że jest to bardzo ciekawa sieć i rozwiązuje pewne problemy. Po drugie, przyzwyczaili się do korzystania z niej, w związku z tym, co się okazało, nie wiem, czy ta grafika, którą mamy,
możemy ją pokazać. Okazało się, że bardzo niewielki procent tych tokenów, które zostały rozdane w airdropie, trafiły do sprzedaży. Zresztą mamy tutaj ta dolna, taka purpurowa, różowa, nazwijmy to linia, pokazuje od momentu, kiedy tokeny zostały uwolnione, kiedy przyszła godzina 0, można było odbierać z airdropa. Tam przez jakiś czas sieć się przytkała, ale potem one zaczęły stopniowo być wydawane, tylko niewielka ich ilość trafiła, dużo mniej niż 5 milionów trafiło słuchajcie, do giełd. Natomiast trochę więcej trafiło do DEX-ów, ale między innymi po to, żeby zapewnić płynność. Znaczy, nie różowa, tylko ta taka fioletowa. Druga od dołu to są tokeny, które trafiły do giełdy. Część poszło również zostało wysłane zostało dodane do płynności, do pól płynności na DEX-ach, natomiast generalnie co się okazuje się, że większość społeczności te tokeny albo zachowało i popyt zaczął przewyższać podaż, czyli więcej tokenów zaczęło trafiać na portfele użytkowników właśnie z giełd zdecentralizowanych. Ta najwyższa krzywa, którą tutaj widzimy na wykresie, to są tokeny, które zostały przyjęte z DEX-ów, czyli otrzymane w wynik obrotu. No i to pokazuje, że oczywiście jest z marszu. Token Arbitrum trafił do pierwszej 30, czyli pierwszej 40 zestawienia największych kryptowalut z dość sporą kapitalizacją rynkową. No ale otworzyło to całkiem nowy rynek. Świat się obudził do Arbitrum. Ci, którzy do tej pory na to nie zwracali uwagi, mogą spodziewać się również na Kandze w najbliższych dniach i tygodniach nowych listingów tokenów związanych z ekosystemem właśnie Arbitrum. I dwa mogę zapowiedzieć już teraz. Jeden z nich będzie projekt Magic, to jest taki projekt gamingowy, ale na sieci Arbitrum, taki trochę podobny do Gali Games, którą mamy już na Kandze, a drugim będzie Radiant Capital, taki bardzo ciekawy protokół lendingowy, bardzo popularny na sieci Arbitrum. Te dwa w najbliższym czasie na Kandze. Dziękujemy Jacku. To bardzo ciekawe informacje. Sieć Arbitrum faktycznie zamieszała na rynku. To bardzo dobrze. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. A my, Sławku, musimy chyba rozstrzygnąć konkurs. Tak, musimy rozstrzygnąć konkurs i odpowiedzieć na kilka komentarzy, jeszcze parę newsów powiedzieć. Ja tylko dodam, to jest taka uwaga techniczna, że ja nie słyszałem, co mówi Jacek, bo nie miałem słuchawki takiej specjalnej, więc wybaczcie, że nie komentowałem. No więc konkurs. Przypomnę zasady konkursu. Tak. W czacie czy w komentarzu pod filmem należy napisać hashtag kwadrans z Kangą 142, tak trzeba było napisać, i potem podać cenę Bitcoina, która będzie ceną do USDT i o godzinie 9 we wtorek przy następnym odcinku kwadransa. Więc jeżeli ktoś trafił z tą ceną plus minus $25, to dostaje tokeny KNG jako nagrodę i ilość tych tokenów, jaką dostaje, to jest 10% łapek w górę pod filmem poprzednim. Więc jeżeli teraz chcecie brać udział w konkursie, który będzie za tydzień, piszecie hashtag kwadrans z Kangą 143 i podajecie cenę w dolarach, 5 cyfr, no chyba, że ktoś uważa, że będzie mniej albo więcej, to może użyć inną ilość cyfr i sprawdzamy za tydzień o 9 ten kurs i w ten sposób wyłaniamy zwycięzcę. Słucham, Sławku, kto wygrał? Cena z godziny 9 na Kandze, cena Bitcoina to $27,000 i $73. 27,073. Nagroda to 87,4 KNG. I uwaga, dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy biorą udział w dzisiejszym konkursie, bo nikt nie trafił. Przypominamy, że tam $25 to jest tolerancja. Jak się myli ktoś więcej niż $25, to nie ma kogoś, kto pomylił się tylko $25 albo do $25, to przerzucamy na kolejną audycję i tak faktycznie jest. Czyli będzie znowu kumulacja. Będzie kumulacja, a ja mam dobrą wiadomość dla mojej żony, która wiem, że ogląda nas i nawet chyba skomentowała ten odcinek, bo kochanie, Agnieszka, moja żona, bardzo lubi korzystać na przykład z naszych kantorów. Korzysta i tak dalej, ale chciałaby w końcu móc nie korzystać, tylko płacić bezpośrednio
na przykład w sklepach i okazuje się, że w Gdańsku na ulicy Świętokrzyskiej jeden z salonów piękności zaczął korzystać dokładnie dzisiaj z Kangapeya, także Aga, zapraszam Ciebie. Nauczyłem się tego zdania, rzęsy brwi i oprawa oka. To są te rzeczy, które można zrobić, rzęsy brwi, oprawa oka, bałem się, że nie ten. Ulica Świętokrzyska, zaraz podam dokładny adres, bo mi umknął tutaj, ale zaraz go będę miał. Także to jest dobra wiadomość, jeżeli prowadzisz jakikolwiek biznes i chciałbyś móc przyjmować płatności w kryptowalutach w sposób, albo prowadzisz biznes stacjonarny, albo online, mamy narzędzie, które sprawia, że ja albo Łukasz, albo ktokolwiek inny na świecie będzie mógł Cię zapłacić w cudzysłowie dowolną kryptowalutą, bo nie dowolną, wiadomo, Bitcoinem, Ethereum i dodajemy tych kryptowalut coraz więcej, ale Ty i tak dostaniesz złotówki, także jest to rozwiązanie rewolucyjne. Dolary, albo euro. Tak, jak chcesz, oczywiście. Zależy od sprzedawcy. Dokładnie tak, a ja powiem, że chodzi o ulicę Świętokrzyską 51, Wian Aesthetic, tak się nazywa, także drogie panie, zapraszam w tym momencie. No i Łukasz, zostało nam jeszcze parę minut, bo trzymamy się chyba tej konwencji 3 kwadransy, tak? Czy trochę więcej, a my musimy jeszcze powiedzieć na przykład o tym, że co ja tutaj chciałem powiedzieć, MicroStrategy znowu dokupił Bitcoina. To już powoli zaczyna się robić nudne, ale znowu dokupił, już nie wiem ile oni tam tego w tej chwili mają, ale jakąś gigantyczną ilość. Skąd oni biorą te pieniądze? Od ludzi. Od ludzi. MicroStrategy zbiera pieniądze z rynku i zakupuje później bitcoiny. No to jest dobry sposób na to, że można powiedzieć, oni robią takie CDA, tak? Czyli DCA, Dollar Cost Average. CDA innego, DCA i skupują po każdej cenie co jakiś czas bitcoina. Dzięki temu mają tą cenę mocno uśrednioną i przypominam, eksperyment z zleceniami cyklicznymi. Polecam używanie tego mechanizmu na Kandze do tego, żeby bez emocji, bez jakiegoś takiego zaangażowania faktycznie oszczędzać w Bitcoinie. Tą kwotę na przykład 100 zł miesięcznie, raz w miesiącu można sobie ustawić taki automat, który co miesiąc będzie kupował za 100 zł Bitcoina. To jest, myślę, bardzo wygodny mechanizm. Polecam. Łukasz, pojawia się pytanie, nie chcę, żeby wyszło, że nie odpowiadamy na nie. Mario zadaje pytanie, jak bezpieczne są jego dane na Kandze, jeżeli chodzi o KYC, czy prowadzimy audyty? No właśnie, jakbyś na to pytanie odpowiedział, myślę, że to jest ważne pytanie. Tak, no dane są bezpieczne tak, jak mogą być bezpieczne. Stosujemy wszystkie dobre praktyki związane z zachowaniem bezpieczeństwa danych. Te dane nie są przechowywane w sposób taki jawny, one są, można powiedzieć, nawet podwójnie szyfrowane, bo są szyfrowane sprzętowo i szyfrowane software'owo przez nasz system, także nawet jeżeli jakiś, co jest niewyobrażalne, ale jakiś technik, czyli jeżeli dysk z tymi danymi trafiłby, nie zostałby wyczyszczony, nie zostałby zniszczony, byłby używany, trafiłby w czyjeś ręce, to ktoś musiałby najpierw pokonać szyfrowanie dysku związane z hardwarem, a później musiałby jeszcze z softwarem, który jest już stosowany przez nas, więc ciężko byłoby cokolwiek odczytać. Największym problemem, i tutaj Mario zwracam na to uwagę, największym czy najsłabszym ogniwem niestety są użytkownicy. To tutaj mamy to ogniwo, które najczęściej pęka i które staje się źródłem wycieku danych. Oczywiście tylko o tym jednym użytkowniku, ale faktycznie to jest ten element, który najczęściej zawodzi i też jest najprostszy do pokonania, bo stosując różnego rodzaju socjotechniki czy złośliwe oprogramowanie, wiele osób dosyć łatwo oszukać i zainstalować jakiś na przykład program, który będzie szczytywał screenshoty i w ten sposób ktoś pozyska dane prywatne danej osoby. Mario, jeszcze zwracam uwagę na jedną rzecz. Jeżeli nie ufasz nam jako instytucji scentralizowanej a propos przechowywania twoich danych, to uważam, taki brak zaufania jest zrozumiały w dobie tych czasów, które w tej chwili są, to idź po prostu do kantoru. Na tym polega też zabieg ustawodawczy, że w kantorze, jeżeli robisz transakcję, to jeżeli przekraczasz jakąś kwotę, no to
ten kantor samodzielnie przeprowadza weryfikację KYC i przechowuje te dane samodzielnie u siebie tam w biurze, co oczywiście wcale nie oznacza, że one są jakoś o wiele bardziej bezpieczne, ale taki kantor jest zdecydowanie mniej narażony na cokolwiek innego, także to jest rozwiązanie. A ja chciałbym chyba na koniec, chyba że ty, Łukasz, znajdziesz jeszcze jakiś ciekawy komentarz. Widziałem jakieś komentarze na temat Omega złotówki, czy też nagrody KNG, może rzuć okiem. A chciałem na chwilę pokazać naszą stronę i zachęcić wszystkich do tego, żeby weszli do zakładki CSR. W tej zakładce pokazujemy dwie nasze kampanie społeczne. Jedna się nazywa Szumnie Pralnia, akcja Nie Pieprz, walczymy z praniem brudnych pieniędzy, ale jest nowa akcja Kangaroo. To okazuje się, że w gdańskim zoo są 4 kangury, które są wspierane przez Kangę. Kangury mają już, 3 z nich mają już imiona. Kanguś, Kanga Cash i Omega, jakoś tak wyszło. To było głosowanie wewnątrz firmy, ale uwaga, jest jeszcze czwarty kangur. On jest chyba na tym środkowym zdjęciu, który będzie miał jeszcze inne imię i to imię miało być wybrane przez użytkowników. Konkurs ma być ogłoszony w przyszłym tygodniu, ale już teraz możecie wysyłać swoje propozycje. No bo właśnie, wspieramy kangury, bo Kanga to kangury. I Łukasz, jak ty byś nazwał tego 4. kangura? Ja mam swoją opcję, ale jestem ciekaw. Czyli mamy kangura Kanga, mamy kangura Cash i mamy Omega. Kangura Omega. Przez chwilę myślałem, że może Kanga na fali, ale tak jakoś mogło być trudno wymawiać. Yukik, to jest moja opcja. Yukik, kto wie o co chodzi, ale to oczywiście tutaj zapraszamy, wejdźcie na stronę, wspierajcie nas również w działalności społecznej. Łukasz, jakie jest pokrycie Omega złotówki, bo się pojawił taki komentarz. No 100%, no, nie może być innym. Tak, ja bym powiedział, że wyzwanie z Omega złotówką polega na tym, że ona jest prosta jak konstrukcja cepa. Tam nie ma żadnej finezji, żadnych algorytmów, żadnego zabezpieczenia na złocie, na nieruchomościach czy na innych rzeczach. Tam po prostu jest Omega złotówka pokryta jest w 100% normalnie w złotówce. Nie jest odporna na inflację, ale jest odporna na depek. A propos odporności na inflację, nie wiem, czy słyszałeś, że Coinbase, to mi się podoba, to są naprawdę ludzie, którzy mają no, nie chcę powiedzieć, co mają wielkiego, ale mają wielki cojones, tak. Dobra, czarny humor mi się włącza, ale nie wiem, czy wiesz, że uruchamiają pracę nad stablecoinem, który ma być antyinflacyjny. To znaczy ten stablecoin nie ma odpowiadać 1 do 1 do dolara, tylko uwzględniać inflację. 1 do 1 co do siły nabywczej. Nie wiem, jak to zrobią, ale już ogłosili ten projekt. Strasznie to się wydaje ciekawe. Jakby to mogło działać? Nie no, zakładam, że oni by zapewniali wzrost wartości skarbca poprzez to, że właśnie zdeponowane dolary byłyby w coś inwestowane. I to, co te dolary by zarabiały, wracałoby do skarbca w tej ilości, która powoduje, że jest utrzymywana wartość nabywcza, a cały nadmiar byłby zyskiem tej firmy. No ale przecież to jest ryzyko. Pewnie, wszystko jest ryzyko. Zastanawiałem się, czy tam jakiś patent wymyślą, na którym myśmy jeszcze nie wpadli, no bo antyinflacyjny token taki, który, no właśnie, stablecoin, który ma siłę nabywczą stałą, to by było coś. To by było coś. No i tak, na tym opiera się cały pomysł, że to jest atrakcyjne posiadać takiego stablecoina. Krzysztofie, odpowiadam szybko na pytanie. Żadnej farby nie używam. A było pytanie jeszcze, czy jesteś na keto? Nie, już nie. Nie. Ale lubię keto. Jestem bardzo za. No dobra, słuchajcie, to już chyba musimy, Łukasz, kończyć, tak mi się wydaje. Tak. Z fajnych komentarzy. Dziękujemy bardzo. Ktoś napisał, że był rekord oglądalności. Czy ktoś może mi to potwierdzić z obsługi, że faktycznie tak było? Nie wiemy, ale będziemy zaraz wiedzieli. Nie mogę się doczekać. Sławku, dziękuję za dzisiejszy odcinek i mam jedno pytanie do ciebie. Jak się nazywa Bóg, który dał słońce? Bóg przez małe b oczywiście. No nie wiem. Sandał?
Dobrze, to było dla wytrwałych. Dziękuję bardzo. A, jeszcze jedna ważna rzecz na koniec. Słuchajcie, ci, którzy oglądają do końca, dzisiaj zostaną wysłane e-maile do wszystkich użytkowników Kangi, którzy dali na to zgodę, z prośbą o to, żebyście wypełnili ankietę satysfakcji. Macie być tam szczerzy. Proszę, spójrzcie dzisiaj na swoje maile i odpowiedzcie na nie. Dzięki temu będziemy jeszcze lepsi. Dzięki, Łukasz. Wszystkiego dobrego ci życzę i do zobaczenia gdzieś tam w przyszłości. Cześć.